Tutaj jest taka granica, powiedziałbym, bardzo skorumpowana i... Don't touch, bro! Zaraz pingwina dostaniesz. Ale gówniana sytuacja. Nie uwierzycie, co się stało. Raz, dwa, trzy. Allah Mukbar, tak? Akbar. Tutaj ten śpiewał właśnie, mówił, wymawiał imam tutaj z lokalnego meczetu. Ja was witam serdecznie w drugim już odcinku z serii Senegal z Jak to daleko, moi drodzy. I polecam obejrzeć pierwszy odcinek, czyli drogę tutaj do tej granicy, która naprawdę zaskoczyła kierownicze sandały. Moi drodzy, tutaj z kolegami się przygotowujemy do tak zwanego szturmu na Senegal. Dzisiaj jeszcze będziemy przekraczać rzekę Senegal, jak się domyślacie. No i co? I zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej, żeby to wszystko się okleiło. Walka o karton, walka o karton. Walka o karton. Wariaty. Słuchajcie, jeśli owce jedzą karton, a ludzie jedzą owce, to znaczy, że co? Że ludzie jedzą kartonowe mięso? Głupie to porównanie, wiem, ale jakbyście mieli na liczniku 40 stopni, też byście tak gadali. Tutaj jest taka granica, powiedziałbym, bardzo skorumpowana i z relacji tak bardzo wynika, że... Dobra, nie będę na razie wam jej pokazywać, żeby się nie narażać, ale tutaj niestety smarowańsko jest, jak coś zrobisz nie tak. No. Patrzcie na to na granicy, ty. Transport. Salam alejkum. BSK toż to moje rewiry ze wschodu. BSK 68 AW. Jurek, mordo, ciężarówkę ci zawinęli i do Senegalu przywieźli. Czujesz bit? Jurek, mordo, odzywaj się po rejestracji, bo znalazłem ciężarówkę twoją. Wszystkie dokumenty, elegancko, widzę, do podbicia. Wszystko zaraz turizmo. No zaraz to ogarniemy. Turizm. Oui. Telefon 46. No. Tak zwana pieczęć księciunia wbita. Jakiś rowerzysta. Plus 48. Już myślałem, że kłopoty będą. Patrzcie, jakiś Europejczyk rower zostawił i go nie widzę tutaj. Postawił rower, poszedł taką z całym ekwipunkiem. Podchodzi gość i próbuje mi sprzedać bilet na prom, który jest za darmo. Czujecie to? Można? Kurde, można. Jak widać, można. Gdzie jest ten turysta? Ty, ciekaw jestem. Ale wariasu tutaj, zobaczcie, ile tu się dzieje. Rzeka Senegal. Życiodajna. Zresztą jak każda rzeka w Afryce, która daje jedzenie. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że są jeszcze ludzie, którzy srają do rzeki. I z jednej strony na brzegu ktoś sra, a z drugiej strony kilometr dalej ktoś pobiera wodę, żeby, nie wiem, coś umyć, na przykład talerze umyć. Czujecie to? Niestety tak jest. Brak edukacji. Kurde, jak to teraz wejść na to? Ale mordo. Raz, dwa, trzy, przeskoczył kierownik sandałem, ty. Kurde, powiem wam tak, chciałem tego gościa złapać, ale się nie udało. Senegal. Przed nami, szanowni państwo. Ale cudo. Dziewczyny mi dzieciaka chcą w tego, że tak powiem, załadować z ospą. Ma ospę wieczną, gościu młody. I żebym go zabierał do Polski. Kurde.
Do plecaka mi się nie zmieści. Co tam szefowa zajada? Skąd biorą się te przeświadczenia o tych takich tragicznych granicach, to ja nie wiem, powiem wam szczerze. Ta granica jest uważana za jedną z bardziej korupcyjnych, jedną z bardziej takich trudnych, nie? Takich nastręczających tych turystów. Jak miałem okazję właśnie poczytać i posłuchać o tym, co tutaj się miało okazję wydarzyć, no to aż normalnie wiecie ciarki, nie? Totalne naciągactwo, jakieś takie wymuszenia, niewymuszenia, cuda nie widy. Ja nie wiem, czy ja po prostu pałam taką pewnością siebie, brzmi to górnolotnie, ale może faktycznie odpycha to potencjalnych, wiecie, takich ludzi, którzy mogą kłopoty stwarzać. Nie mam pojęcia, ale to jest ciekawe doświadczenie. Albo jak wy pytacie kogoś, jak było, to niekoniecznie musi być taki dla ciebie. Niekoniecznie, jeżeli kogoś orąbali na granicy, to znaczy, że i ciebie orąbią. A visa tu Senegali. To jest mistrzostwo świata pod jednym względem, że na samej granicy jest zrobione, witam, ja z buta chodzę, że na granicy jest zrobiona miejscówka, gdzie można zrobić ten don't touch bro, zaraz pingwina dostaniesz. Kurde, jak wali alkoholem, mordo. Wypad, mordula, bo będzie bite. Bo będzie bite. Senegal, cały Senegal. Witamy w Senegalu. Mordo, bo będzie bite. Co ty nawalony fest. You're gonna have problem, bro. Go out. Kurde. Badajcie na ziomka. Zaraz ładujemy z partyzanta. Co on odwala, ty? Wciągał się jakiegoś towaru z Senegalu. Go, bro. Keep it. Kurde, co to za, wiecie? Co to za ziomek, ty? Jakaś przylepa. Ja pierdzielę. Tutaj najgorsze jest to, że to jest punkt, do którego deportują wszystkich z Mauretanii. Złapią z Senegalu, z Gwinei, z Kamerunu, z Nigerii, z Nigru, z Sudanu. Złapią, od razu ładują ich wszystkich, jak idzie do Senegalu. I nie ma w ogóle, powiem tak, nie ma w ogóle żadnych powiedziałbym oporów. To jest cały zlepek kulturowy tutaj i zasada jest taka, że na granicy, przy takim zlepku kulturowym, moi drodzy, gdzie ludzie próbują się przedostać hello brother, gdzie ludzie się próbują przedostać, wiecie, po prostu do Europy, ale w Mauretanii im nie wychodzi, no to też nie mają pieniędzy, żeby wrócić do swojego domu, ale w sumie też bardzo nie chcą wrócić, bo po co? Będą próbować aż do skutku pewnie, aż im się znudzi. Ale ziomek mi podniósł ciśnienie tam na tym, bo to wam się tak wydaje, bo pijany, bo nic nie zrobi, on tak wygląda. Kurde, nie macie zielonego pojęcia, kiedy się takiemu gościowi odpali, co brał i przeróżne inne rzeczy. Jestem w tak zwanej głębokiej dupie. Nie powiem inaczej, bo miałem pójść tam, sprawdzić taki hotelik. Kurde, ale nie będę do tego motłochu, w sensie nie chodzi o motłoch, chodzi o tą, tam wszystko się kumuluje przy tej granicy. Tam jest tak źle, że tam nawet w tym hotelu można nie czuć się bezpiecznie. I te rzeczy moje też nie są bezpieczne tam, więc jak najszybciej udaje się z Sandała za miasto.
No zobaczymy, no będzie namiot. Najprawdopodobniej będzie namiot. Zobaczcie jak zielono, jak gorąco. Zobaczcie na to. Zobaczcie co tam się z tyłu dzieje. To jest pożywka komarom. Tutaj utknęliśmy trochę. Koleżanka robi tutaj takie barbecue, tak? Tutaj nadziewa na to. Tutaj macie jajka. Ja jedno jajko biorę. 150 sefa, kanapka. Proszę, ja was już wam mówię ile. 1000 sefa, czyli chyba 6 zł. A ja, moi drodzy, tutaj kolega, salam alejkum, merci beaucoup, monsieur. Perfecto, monsieur. Kolega tutaj bardzo mocno mi pomógł. Bardzo taki sympatyczny. Przyznam szczerze, że jestem naprawdę w takiej dupie, że po prostu nic nie pozostaje mi innego jak zjeść kanapkę owiniętą ulotkami. I co? I będę myślał dalej, no. Za bardzo ruchu nie ma, powiem wam tyle, no. Co tam będziemy tutaj ukrywać? Jesteśmy w Senegalu, na jakimś wygwizdowiu. To jest wątroba. Witamy w Afryce. Wyślijcie do Magdy Gessler informację, że jest tutaj niezbędny... Mordo, tutaj jeszcze raz. Wyślijcie informację do Magdy Gessler, że tutaj jest niezbędne przeprowadzenie rewolucji kuchennych w Senegalu. Na granicy Senegal-Mauretania. Magda, przyjeżdżaj, bo tu normalnie muszą się nauczyć robić wątróbkę. Ty ich nauczysz. Magda, przyjeżdżaj. Wojsko. Checkpoint. Przejdę checkpoint, wyjdę z miasta, postawię namiot. Nie będę tutaj kombinować. Tutaj nie ma za bardzo opcji. Przyznam szczerze, że temperatura jadąc na południe strasznie mnie zdziwiła. Wyobraźcie sobie 10 stopni różnicy wyjeżdżając w odcinku pierwszym z Senegalu do granicy senegalsko-maurytańskiej. Było 28 stopni, a chyba jak dojeżdżaliśmy to było nawet 38, a nawet może 39. Moja butelka, dzida. Kurde. Hopa! Nice! Ja to lubię z chłopakami pograć trochę sobie w piłę. Jezu, nie ma gdzie namiotu postawić, szanowni państwo. Ale nic się nie dzieje bez przyczyny. Witam serdecznie. Zaraz znajdziemy jakiegoś koleżkę tutaj. Zobaczcie, tu normalnie szuwary. O matulu święta ty. Może na dachu postawię. Olejek z oregano polecam. A? Mordo, toż ja po francusku nie mówię. Mordula, przecież ja próbuję przetłumaczyć już od Sahary przez Mauretanię i tutaj w Senegalu tłumaczę, że ja po francusku no parle. Powiem tak, olejek z oregano naprawdę ratuje dupsko. Pieniądze mi chce dać, znowu pieniądze dawaj hajs. Dawaj one. Cholera, oni pieniądze cały czas mi rozdają te pieniądze. Ja już tych pieniędzy nie chcę od nich, tych donate'ów od ręki do ręki. Ale olejek z oregano daje radę na tym etapie podróży, bo wspominałem chyba w Saharze, w serii z Sahary, że biorę olejek z oregano, bo ktoś mi z widzów polecił. Czekajcie, przełożę na tą rękę, żeby jak coś, to żeby mi motorem nie wyrwał nikt kamery. Ale nie miałem żadnych praktycznie przebojów żołądkowych. Teraz sobie kalkuluję, nie miałem żadnych przebojów żołądkowych, a to oznacza, że ten olejek z oregano naprawdę daje radę. Poczytajcie o jego właściwościach, tylko pamiętajcie, żeby kupić naturalny. I to nie jest duży koszt, bo to jest mniej więcej 90 kapsułek, kuracja miesięczna, żeby wiecie, też nie wyjałowić jelit, bo to też zabija dobre, ale też znaczy złe i dobre też bakterie, więc nie można przesadzić z tym, ale w podróży faktycznie to nie jest głupi pomysł. Olejek z oregano, powtarzam raz jeszcze, działanie przeciwgrzybicze, działanie antybakteryjne, działanie antywirusowe. Poczytajcie, bo naprawdę ciekawa sprawa. Serio, czasami czuję się jak w jakiejś grze. Po prostu wiecie, odpalasz grę i jesteś w jakimś zupełnie innym świecie. Gość, który ma taksówkę końską,
Tutaj jest ten dworzec samochodowy, w sensie stąd można wyjeżdżać w różne części kraju. Ale ja pierdzielę, nie będę tutaj się z nimi zabierał nigdzie. Zaraz będzie ciemno, za dosłownie 20 minut i bez sensu jest jechać, aby jechać na siłę. W tym momencie otwarcie stwierdzam, że wolałbym oglądać ten odcinek, niżeli być głównym bohaterem. Dokładnie. Wolałbym siedzieć tam, gdzie teraz ty siedzisz. Ale teleportować się nie da. Co to za mrygadła, ty? Kierowniku drogi, dupy nie urywa, ale jakiś tutaj krzak jest, jak to mówią. No i kawałek, że tak powiem, osłony od wiatru jest. Dużego wiatru dzisiaj nie ma, jesteśmy na tak z 3 km za miastem, no więc siłą rzeczy no nie jest tragicznie, ale też powiedziałbym nie jest najlepiej, no bo w sumie już nie ma za bardzo innej opcji, alternatywy, więc stawiamy namiot i idziemy w Kimandero. Szanowni Państwo, no nie jest to może wymarzone miejsce na nocleg, ale prezentuje się co najmniej właściwie i wzorowo, że tak powiem, było rozstawione wzorowo, to i się prezentuje wzorowo. Tutaj nieopodal są jakieś zabudowania. Nie jestem w stanie tego rozszyfrować, co to może być. Mam nadzieję tylko, że nie szkoła z miasta. Słychać, jak imam nadaje w meczecie. Jest godzina 20:30, a ja po prostu zbieram się do spania. Moi drodzy, słyszymy się dosłownie za kilka sekund jeszcze w tym odcinku w kolejnego dnia, bo no co mi pozostaje? Nic mi nie pozostaje jak pójść spać. Więc dobranoc i za chwilę się słyszymy. Hop! Witam serdecznie kolejnego dnia. Ale gówniana sytuacja. Nie uwierzycie, co się stało. Materac przebiłem. Nie ma powietrza. Przebity. Postawiłem namiot na jakieś gałązce z igłami. Wyczyściłem specjalnie wcześniej to miejsce, na którym postawiłem, ale widocznie niedostatecznie. No i niestety materac się przebił. No ale najgorsza sytuacja jest taka, że ja oczywiście łatki włożyłem do plecaka. Ale gdzie one są? Nie wiem. Nie wiem, gdzie są te łatki, moi drodzy. Jakby wyparowało, jakby wielbłąd jakiś się zjadł. Nie mam pojęcia. Bardzo się źle czuję z tą sytuacją, że materac poszedł. Bo to zabiera komfort, to zabiera tyle komfortu, jeżeli materac jest zepsuty, że ciężko w ogóle to określić. Dzisiaj nikt nie dokuczał. Nikt nie dokuczał. Więc przespałem się w spokoju. Takim relatywnym, zatyczki. O. No tak to tutaj wygląda. No, tutaj chatę budują. Nikogo nie ma. Jakoś puste tutaj bardzo. Nie wiem, o co chodzi. Właśnie zaraz wam pokażę, na jakich igłach przebiło się to. To jest dziwne, bo to drzewo specjalnie wybierałem, żeby to nie było drzewo właśnie z tymi igłami. Bo jestem świadomy tego, że te igły po prostu, one mogą się walać po ziemi, no bo wielbłądy, kozy, czy nawet i owce przychodzą, żrą to, żują, łamią te kijki i zrzucają. Takie jest gówniane szczęście. Co teraz zrobić? Nie wiem, za 90 km dzisiaj jadę do takiego miasta, też tam mam kontakt z takim ziomkiem. Nie znam tego ziomka. W ogóle jakoś tam z kosmosu ten ziomek mi zleciał. Nie znam go, ale spróbuję tam załatać ten materac. Ja wstaję, idę się wysikam. Nie wiem jak wy, ale nie będę chodził z pełnym moczem i się denerwował z pełnym moczem. O, ale jestem wkurzony na ten materac. Dodatkowy problem, dodatkowe zmartwienie, dodatkowe poświęcenie czasu na szukanie, żeby go naprawić. Z drugiej też strony powiem tak otwarcie, że się tak do niego przyzwyczaiłem, w sensie do tego komfortu, który daje,
że to jest... Widzicie, to jest takie zamknięte w tym wszystkim, bo przyzwyczajasz się do tego komfortu, a człowiek się szybko przyzwyczaja do dobrego i później jak tracisz to dobro, to czujesz taką stratę, że normalnie chęć na wszystko odchodzi. No nie fart totalny. Wszystko zabrałem, ale powiem wam, że odzwyczaiłem się autentycznie od czarnej Afryki. Co prawda rok temu chyba byłem, jak dobrze liczę, już mi się pogubiły w ogóle, wiecie co, daty, kiedy, gdzie byłem. W sensie rokiem wiem, ale pamiętam, ale datami, miesiącami ciężko, bo faktycznie te podróże są bardzo, że tak powiem, dynamiczne, w sensie jest tego dużo. I odzwyczaiłem się mentalnie od czarnej Afryki. Zapomniałem, że tutaj jest ona tak wymagająca. Tutaj wszystko idzie prosto. I tutaj niezależnie od tego, gdzie byś nie był, to zawsze idzie w oczy. Prosto w oczy, w sensie prosto w oczy. Wiatr wieje ci w oczy. O tak bym powiedział. Tutaj z zaufaniem jest ciężko. Większy poziom analfabetyzmu, większy poziom takiej przeciętnej, powszechnej, pospolitej przestępczości. Tutaj cały czas trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Sahara Zachodnia, Maroko, wiecie, ta północna Afryka, wbrew pozorom, niby Afryka, ale zupełnie inna. Czarna Afryka jest czarną Afryką, no. Wymaga zupełnie innych receptorów aktywowanych podczas podróży. No więc taka sytuacja. Kurde, no jakoś tak wczoraj ten dzień się zaczął źle. Dzisiaj jeszcze ten materac, wczoraj jest na dzisiaj. Kurde, wkurzony jestem. Mam nadzieję, że ta passa się jakoś odmieni. Ciekawostka, tam Chińczycy robią konstrukcje i za pierwszym razem jak szukałem miejscówki, pomyślałem, dobra, zajdę do nich, nie? Wbijam na nie ma ochroniarza. O kurde, mordula. Co tu się podziało? Wstawaj, dziku. Nie było ochroniarza, to wbiłem tam, zachodzę do Chińczyków, a Chińczycy to są takie wytrzeszcze trochę. Oni tak, nie. Dobra, przychodzi ten ochroniarz. Okazuje się, że ochroniarz w ogóle z jakiegoś plemienia X wiejskiego, który nie potrafi w ogóle czytać, pisać, nic. W ogóle nie byliśmy w stanie się dogadać z tamtym właśnie tam w bramie. No i się nie dogadaliśmy finalnie. Salam alejkum. Się finalnie nie dogadaliśmy kompletnie. No i co? I poszedłem sobie tam na tą miejscówkę w krzakach. Dzisiaj salam alejkum. Materac przebił. O Jezu, i zobaczcie te ryje tych ludzi. W ogóle zero jakiejś empatii w tym wszystkim. Ja nie widzę w ogóle empatii. Z drugiej jednak strony ciężko mają. Mają ciężko i to nie jest paradise. Żyć w Senegalu to nie jest paradise. Naprawdę. Cholera. Zapomniałem, że ja wody nie mam. To nie mogę sobie sandałować tak. Ale lipa, wody zapomniałem. Kurde. Nie ma bata, mordo, z tobą nie pojadę. Taką taksówką. Przekichane. Akcja, reakcja. Chodzimy za tysiaka. Ale się stuknąłem kolanem. Cholera. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Za tysiaka. O, ale się walnąłem, ty. Zobaczcie na to. I to jedziemy. Teraz będziemy jechać, zbierać tutaj pasażerów. Tutaj raz, dwa, 3, 4, 5, 6, nawet ponumerowane. 7, 8, 9 osób wchodzi do tego Peugeota.
pas un passeport. Oui. Ah, Hit sezonu. Hit sezonu. Ziomek do taksówki wsiada w hełmie. نعتمر W hełmie, czajcie? Niektórzy z Was czasami pytają, zobacz kierowniku, jest rana. To może zajść do zakażenia na przykład HIV-em. Ale tak jak wspominałem, warunki przetrwania wirusa HIV w takim normalnym bytowaniu, jak na przykład tutaj w tej taksówce, to tak, jeżeli miałby ktoś go na ręku, załóżmy krew z wirusem na ręku, no to ten wirus bardzo szybko w kontakcie z powietrzem umiera. Druga kwestia jest taka, że wirus nie lubi zmiennego pH. Co za tym idzie, jeżeli pH jest inne niż to, które znamy z ludzkiego organizmu, no to też po prostu umiera. I w takim przypadku, żeby zarazić się HIV-em, ktoś musiałby rozdrapać trochę bardziej tą ranę, bo ona już się zaklepiła, zaschła i bezpośrednio swoją krwią dotknąć mojej krwi. Więc ogólnie w życiu naprawdę trzeba mieć niefart, żeby się zarazić w takiej formie, wiecie, jak jesteś w drodze, jak jesteś w podróży. Brzmi groźnie, ale w praktyce jest naprawdę, powiedziałbym, ciężko to złapać. Nie mówię tutaj o kontaktach mężczyzny z kobietą, gdzie wiadomo, że tutaj wszystko gra, że środowisko sprzyja, że tak powiem, zarażeniu się. A to tak między wierszami, żebyście wiedzieli, nie? Ktoś tam kiedyś napisał komentarz w stylu: kierowniku, ale Coca-Colę w Nigerii to podają z HIV-em. Cola ma pH między chyba 2,5 a 3,5, więc w zupełności ten wirus HIV jest w zupełności zabijany już na samym wstępie, więc nie da się poprzez, nawet jeżeli ktoś by tam wlał krew zarażoną do tej butelki coli, to i tak by do niczego nie doszło. No chyba, żeby ktoś wlał i po sekundzie ktoś by wypił. Pieniądz złożony, taki kwadracik przeważnie, później rozwinięty, a to pieniądz papierowy. O. Więc te pieniądze szybko się niszczą. Ale dziewczyny poubierane ładnie. Piękne kobiety tutaj w Sahelu. Kończymy odcinek numer 2. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za wytrwałość. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się powiodło w kolejnym odcinku i żeby ta podróż przez Senegal była, że tak powiem, przyjaźniejsza niż na wstępie na tym odcinku. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek pocztą sandałową dalej, żeby szło to przez Afrykę porządnie. No i żeby to szło porządnie przez Polskę i Europę całą. Trzymajcie się, chylę czułko i pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby pogłaskać swoje czarki i pulpety. Pozdrówcie je serdecznie. Szukam ich towarzyszy po świecie. ضحايا الأنظمة